miał być prosty test drona. Ale im dłużej go testowałem, tym bardziej zaczynałem wątpić, czy to się dobrze skończy. Cześć! Witajcie w nowym odcinku. Ostatnio zapowiedziałem, że przetestuję jeszcze Hoovera w trudniejszych warunkach. No i proszę, zabrałem go na śnieg, na mróz, w wąskie ścieżki pomiędzy gałęziami. Zobaczcie, jak to wyszło. Cycling mode. Przetestuję zaraz 4 autonomiczne tryby, które według mnie fajnie sprawdzą się przy jeździe na rowerze. Meters. Forward. Speed mode. Middle. Dolly track. Ok, ale może po kolei. Zobaczycie zaraz ujęcie z Hoover RX1 Pro 60 klatek na sekundę w 4K, ale do tego widok z przodu z GoPro ze stanika oraz widok z tyłu z kasku. Dron w zestawie Cycling wraz z bekonem, który za chwilę okaże się niezbędny. Parujemy urządzenia i zaczynamy. Na początku wszystko wyglądało bardzo spokojnie. Dron trzymał dystans i leciał dokładnie tam, gdzie powinien. Tutaj było pierwsze zahaczenie o gałęzie, ale dron poleciał dalej i sam skorygował tor lotu. Wyjechałem na otwartą przestrzeń. Tutaj włączam tryb Orbit. To moment, w którym można złapać trochę oddechu i spokojne ujęcia. W tym miejscu wydarzyło się coś ciekawego. Tryb ski włączył się zupełnie przypadkiem. Dopiero później na nagraniu z GoPro usłyszałem, jak dron mówi Ski Mode. I trzeba przyznać, te ujęcia są naprawdę świetne. Rowerzysta jest mniejszy w kadrze, kamera jest wyżej i całość wygląda bardzo filmowo. Ale przy gałęziach nad głową to nie jest najbezpieczniejsza opcja. Chyba Hooverowi też się to nie spodobało, bo w pewnym momencie po prostu się zatrzymał. Po tym zdarzeniu wróciłem do trybu Cycling. Pomyślałem, że tak pojadę dalej i spokojnie dokończę pętelkę.
I wtedy dron nagle spadł w śnieg. W głowie pojawiła się taka myśl: daj dziecku zabawkę, to zaraz ją zajedzie. Byłem pewien, że to już koniec testu. Middle. Cycling mode. Ale ku mojemu zaskoczeniu Hoover RX1 Pro wstał bez problemu i do samego końca mi towarzyszył. Na plus zaskoczyła mnie też wymiana baterii. Nawet na mrozie poszło to szybko i bez kombinowania. Kilka sekund i można jechać dalej. Middle. Dolly track. Tryb Dolly Track to moje ulubione ujęcie z całego testu. Daje niesamowite poczucie przestrzeni i ruchu, no i emocje na twarzy jadącego. I to jest coś, co wnosi wartość do każdego filmu. Nieważne, czy jedziesz enduro, na szosie, czy na spokojną niedzielną wycieczkę z rodziną, to ujęcie po prostu robi klimat. Przy trybie Dolly Track wydarzyła się jeszcze jedna zabawna sytuacja. Chciałem sprowadzić drona do siebie i złapać go w rękę, tak jak zawsze. Ale zgodnie z założeniem tego trybu Hoover uparcie ode mnie uciekał do tyłu. Musiałem sprowadzić go bliżej za pomocą bekona i to był pierwszy raz, kiedy faktycznie użyłem tego mini drążka sterowniczego, żeby posadzić drona. No to co? Pora na małe podsumowanie. Co się wydarzyło podczas tego testu, mieliście okazję przed chwilą zobaczyć. W trybie Cycling Mode dron poradził sobie całkiem fajnie. Nawet gdy zahaczył o gałęzie, to korygował po swojemu tor lotu i leciał za mną dalej. Także tutaj super. Pewna niespodziewana sytuacja, która się przydarzyła, czyli wybranie trybu Ski Mode, myślę, że to było trochę chyba spowodowane niską temperaturą i może ten komputerek w dronie nie do końca załapał, o co chodzi. Dron w trybie Ski Mode leci trochę wyżej, pokazuje trochę więcej, ale taki lot obarczony jest również większym ryzykiem, ze względu chociażby na gałęzie, które wiszą nad głową. Natomiast na wolnej przestrzeni na pewno wiele wniesie, tym bardziej, że można go jeszcze w setupie ustawić, żeby leciał jeszcze wyżej. Tryb Dolly Track to przede wszystkim ujęcia, które nie są do zarejestrowania w inny sposób. Wygląda to trochę tak, jakby był z tobą kamerzysta i lewitował przed tobą i nagrywał cię z lewej, z prawej. Naprawdę jest to fajne. Widać, co się dzieje z tyłu, widać przestrzeń, widać emocje, widać twarz jadącego. Na pewno to ujęcie może wnieść wiele dobrego do twoich produkcji filmowych. Śmieszna sytuacja była z tym lądowaniem, ale dzięki bekonowi, który nie tylko pokazuje, co widzi dron, nie tylko sygnalizuje, gdy dron zostaje w tyle, ale też ma mały joystick, dzięki któremu możesz tego swojego drona przemieścić w różne miejsca. Bekon sygnalizuje również, kiedy masz słabą baterię w dronie. A propos baterii, no, wymienianie baterii widzieliście też na ujęciu. Jest to bardzo szybka i bardzo prosta czynność. Można to robić nie zsiadając z roweru. Zajmuje to naprawdę kilkanaście sekund i możesz stawiać drona i lecieć dalej.
Także tutaj też naprawdę spoko. Była też sytuacja, kiedy powiało trochę grozą. Gdy dron zahaczył o gałęzie i wylądował w śniegu, w pierwszej chwili nie mogłem go znaleźć. Jak go znalazłem, był zakopany w śniegu. Naprawdę pomyślałem, że to już koniec mojego drona i koniec testu. Ale jak widzieliście, udało się go szybko oczyścić, postawić na nowo i dalej pojechał ze mną do końca. Jakie są moje wrażenia po tym teście? Jak na moje potrzeby, dron sprawuje się naprawdę fajnie. Nagrywa ujęcia z dobrą jakością, leci stabilnie, ma kilka fajnych trybów. Nie wszystkie jeszcze przetestowałem, także tutaj jeszcze trochę zabawy przede mną. Pozostaje odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy warto mieć tego drona w swoim arsenale? Jak dla mnie odpowiedź brzmi tak. Na pewno ujęcia z tego malucha będą się pojawiać w moich nowych produkcjach. Zapraszam do śledzenia kanału, subskrybujcie, łapka, komentarze mile widziane. Jeśli ktoś chce podzielić się swoimi odczuciami albo o coś po prostu dopytać, zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się, dzięki, że byliście ze mną. Hej!